Powstanie Chmielnickiego to była jedna z największych tragedii Rzeczypospolitej. To był początek krwawej wojny, która wstrząsnęła państwem, zniszczyła Kresy i zmieniła bieg historii Europy Wschodniej. Ale zanim przemówiły armaty, zanim ruszyły kozackie pułki i zanim pole bitwy spłynęło krwią, była osobista krzywda jednego człowieka. Utracony majątek, odebrana kobieta, zraniony honor i rodzinna tragedia. Dziś opowiem Wam o prywatnych pobudkach Bohdana Chmielnickiego, o wydarzeniach, które pochłonęły go ku buntowi i sprawiły, że osobista zemsta stała się iskrą wielkiego powstania. Czy wojna, która pochłonęła tysiące istnień, mogła mieć swój początek nie tylko w polityce, religii i walce o prawa, ale także w osobistym upokorzeniu jednego człowieka? Rok 1648. Na ziemiach Rzeczypospolitej wybucha powstanie, które na zawsze zmieni historię Europy Wschodniej. Na jego czele staje Bohdan Chmielnicki. Kozak, oficer, człowiek doświadczony w wojnie, polityce i dyplomacji. Ale zanim stanie się wodzem wielkiego buntu, zanim ruszą kozackie pułki, zanim Rzeczpospolita usłyszy groźne imię Chmielnickiego, wydarzy się coś znacznie bardziej osobistego. Zacznie się od majątku, od kobiety, od syna i od poczucia, że państwo, któremu służył, nie potrafi dać mu sprawiedliwości. Bohdan Chmielnicki nie był przypadkowym awanturnikiem. Był człowiekiem znanym wśród kozaków, miał doświadczenie wojskowe, znał realia Rzeczypospolitej i przez lata funkcjonował w tym systemie. Miał swój majątek w Subotowie, niedaleko Czechrynia. To właśnie Subotów stał się miejscem, od którego zaczęła się jego osobista tragedia. W tle tej historii pojawia się Daniel Czapliński, od starości czechryński, człowiek związany z administracją magnacką. Między nim a Chmielnickim narasta konflikt o majątek. Czapliński miał rościć sobie prawo do Subotowa, albo przynajmniej próbować wyrugować stamtąd Chmielnickiego. Spór, który początkowo wyglądał jak lokalna awantura o ziemię, szybko przerodził się w coś dużo bardziej brutalnego. Według przekazów Czapliński najechał z Subotów. Folwark Chmielnickiego został splądrowany, część dobytku zrabowana, a sam Chmielnicki został publicznie upokorzony. W świecie XVII wieku nie była to tylko strata materialna, to był cios na honor. A honor w tamtych czasach znaczył często więcej niż życie. Ale na tym sprawa się nie skończyła. Najbardziej znany, choć częściowo owiany legendą, jest wątek kobiety. Chodzi o Motronę, znaną też w późniejszych opowieściach jako Helena. Była związana z Chmielnickim po śmierci jego pierwszej żony. Według tradycji Czapliński miał ją porwać, odebrać Chmielnickiemu i sam poślubić. Dla współczesnego widza może to brzmieć jak romans historyczny albo scena z filmu kostiumowego. Ale w realiach XVII wieku taka sprawa miała ogromne znaczenie. Kobieta, związek, dom, majątek, rodzina – wszystko to tworzyło pozycję społeczną człowieka. Odebranie kobiety było więc nie tylko osobistą krzywdą, było znakiem dominacji. Komunikatem: nie masz siły, nie masz ochrony, nie masz sprawiedliwości. Chmielnicki został uderzony w to, co najbardziej prywatne. Jednak według części przekazów najtragiczniejszy był jeszcze inny element tej historii – sprawa syna. W źródłach i późniejszych tradycjach pojawia się informacja, że syn Chmielnickiego miał zostać ciężko pobity podczas konfliktu z Czaplińskim. Niektóre wersje mówią nawet o jego śmierci. Historycy są tutaj ostrożni, bo relacje nie są całkowicie jednoznaczne, ale sama obecność tego motywu pokazuje, jak zapamiętano tę historię jako osobistą tragedię ojca, któremu odebrano nie tylko majątek i kobietę, ale skrzywdzono również dziecko. I właśnie w tym miejscu rodzi się pytanie, co mógł czuć człowiek taki jak Chmielnicki? Przez lata służył Rzeczypospolitej, znał jej język polityczny, znał jej urzędy, znał ludzi i władzy. Nie był dzikim buntownikiem spoza systemu, był kimś, kto próbował działać w jego ramach. Dlatego najpierw szukał sprawiedliwości.
Chmielnicki miał kierować skargi, próbować odzyskać swoje prawa, odwoływać się do możnych, a nawet do króla. Problem polegał na tym, że w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej król nie był monarchą absolutnym. Nie mógł po prostu jednym rozkazem rozwiązać lokalnego konfliktu, zwłaszcza jeśli po drugiej stronie stali ludzie związani z potężnymi magnatami. Dla Chmielnickiego musiało to być kolejne upokorzenie. Najpierw zabrano mu majątek, potem odebrano kobietę, potem skrzywdzono rodzinę. A kiedy zwrócił się o sprawiedliwość, system odpowiedział milczeniem, bezradnością albo obojętnością. I tutaj prywatna krzywda zaczęła zmieniać się w polityczny bunt, bo Chmielnicki nie był jedynym człowiekiem, który czuł się skrzywdzony. Wśród kozaków od lat narastało niezadowolenie. Rejestr kozacki był ograniczony. Wielu kozaków, którzy czuli się wojownikami i obrońcami kresów, traktowano jak zwykłych poddanych i chłopów. Magnaci rozbudowywali swoje latyfundia, chłopi i mieszczanie odczuwali coraz większy ciężar zależności, a napięcia religijne między prawosławiem a katolicyzmem dodatkowo zaostrzało sytuację. To wszystko było jak sucha trawa na stepie. Potrzebna była tylko iskra. I tą iskrą stała się osobista sprawa Bohtana Chmielnickiego. Kiedy zrozumiał, że nie wygra w sądzie, że nie odzyska honoru przez urzędowe pisma, że nie znajdzie sprawiedliwości w ramach dotychczasowego porządku, wybrał drogę buntu. Uciekł na Sicz. A Sicz Zaporowska była miejscem szczególnym. To nie był zwykły obóz wojskowy. To była twierdza kozackiej wolności, przestrzeni ludzi niespokojnych, wojowników, uciekinierów, awanturników, a także tych, którzy czuli się zdradzeni przez system. Tam prywatny gniew Chmielnickiego mógł zostać zamieniony w program polityczny. Chmielnicki zrozumiał, że sama zemsta na Czaplińskim to za mało. Gdyby chodziło tylko o osobistą krzywdę, jego historia mogłaby skończyć się pojedynkiem, napadem lub lokalną awanturą. Ale on potrafił nadać swojej sprawie większy sens. Przedstawił swoją krzywdę jako przykład losu całej kozaczyzny. Jeśli mnie, zasłużonego kozaka, można tak potraktować, mówiła ta opowieść, to co dopiero dzieje się ze zwykłymi ludźmi? Jeśli nie ma sprawiedliwości dla mnie, to nie ma jej dla nikogo. To był przekaz potężny. Osobista tragedia stała się symbolem. Czapliński przestał być tylko prywatnym wrogiem Chmielnickiego. Stał się uosobieniem magnackiej samowoli, pychy urzędników i bezkarności tych, którzy mieli władzę. A Chmielnicki z pokrzywdzonego człowieka zaczął wyrastać na przywódcę. W 1648 roku ruszyło powstanie. Na początku wielu w Rzeczypospolitej mogło je traktować jako kolejny bunt kozacki, ale szybko okazało się, że tym razem skala jest inna. Chmielnicki potrafił zjednoczyć kozaków, porwać za sobą masę ludności ruskiej i zawrzeć sojusz z Tatarami. To ostatnie było szczególnie groźne, bo dawało powstaniu ogromną siłę militarną. Wiosną 1648 roku przyszły pierwsze klęski wojsk koronnych. Żółte Wody, Korsuń, potem Piławce. Rzeczpospolita zaczęła rozumieć, że nie ma do czynienia z lokalnym buntem, ale z wielkim ruchem, który może zachwiać całym państwem. Ale przecież w centrum tej burzy stał człowiek, który kilka miesięcy wcześniej walczył o swój dom, swoją kobietę i swój honor. To właśnie czyni tę historię tak dramatyczną. Powstanie Chmielnickiego nie wybuchło tylko dlatego, że Czapliński skrzywdził jednego kozaka. To byłoby zbyt proste. Przyczyny były głębokie, społeczne, religijne, polityczne i militarne, ale prywatna tragedia Chmielnickiego sprawiła, że wszystkie te napięcia znalazły przywódcę. Czasami historia potrzebuje nie tylko przyczyn, potrzebuje twarzy. Potrzebuje człowieka, który swoją osobistą krzywdę zamieni w hasła dla tysięcy innych. Dla jednych Bogdan Chmielnicki był obrońcą praw kozackich i twórcą nowej politycznej siły na Ukrainie. Dla innych był buntownikiem, który otworzył drzwi do wojny, rzezi i upadku dawnego porządku na kresach Rzeczypospolitej. Ale niezależnie od oceny, jedno jest pewne, jego osobista historia miała ogromne znaczenie. Subotów, Motrona, Czapliński, pobity syn, odrzucone skargi, to nie były tylko epizody z życia prywatnego. To były elementy dramatu, który w rękach ambitnego i zdeterminowanego człowieka stały się paliwem dla wielkiego powstania.
Można powiedzieć, że Chmielnicki najpierw chciał odzyskać sprawiedliwość dla siebie, ale kiedy jej nie dostał, postanowił wymierzyć ją sam. I wtedy prywatna zemsta zmieniła się w wojnę. Wojnę, która na zawsze odmieniła losy Rzeczypospolitej, Kozaczyzny i całej Ukrainy, bo czasem wielka historia zaczyna się nie na polu bitwy, nie w Pałacu Królewskim, nie na Sejmie, ale w spalonym dworze, przy zrabowanym majątku, pośrodku krzyku rodziny i poczucia, że nikt już nie przyjdzie z pomocą. Tak właśnie prywatna krzywda Bohtana Chmielnickiego stała się jedną z iskier, która podpaliła rok 1648. Ale to nie koniec tragedii. Los Motrony, kobiety związanej z Bohtanem Chmielnickim, również zakończył się tragicznie. Najpierw stała się częścią osobistego konfliktu Chmielnickiego z Danielem Czaplińskim, a później już jako żona hetmana została oskarżona o zdradę i niewierność. W 1651 roku syn Chmielnickiego, Timofiej, miał kazać ją stracić, według najczęstszej wersji przez powieszenie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.